Cześć, cześć, witam wszystkich, z tej strony Ania, a w dzisiejszym filmiku przygotowałam dla Was taką fajną już wiosenną ozdobę. Ozdobę można powiedzieć już świąteczną, ale nie tylko, ponieważ takie ozdoby mogą cieszyć tak naprawdę całe lato czy też wiosnę. I mam dla Was gąskę. Moja gąska, słuchajcie, no jest w takich kolorach już właśnie wiosennych, przypominających o kwiatach, o słońcu, o zieleni. Ma fajny kapelusik, ma kokardę i ma też takie dosyć ciekawe ogrodniczki. Jeśli chodzi, jak widzicie, tą gąskę muszę ją przesuwać, ponieważ wyszła mi naprawdę gigantyczna. Nie spodziewałam się, że aż taka wielka wyjdzie. Pierwszą, którą zrobiłam sobie z pojedynczej włóczki i jest naprawdę o połowę mniejsza. Natomiast tą właśnie wykonałam z podwójnej włóczki, ponieważ miałam włóczki akrylowe i one były dosyć cienkie, więc postanowiłam po prostu połączyć je razem i wyszła gąska gigant. Jeśli chodzi właśnie o wielkość, to u mnie to jest ponad 50 cm. To jest gąska, która siedzi, ale jeżeli nie jestem w stanie Wam pokazać w tym momencie, jak ona siedzi, mogę Wam tylko po prostu pokazać w ten sposób przekładając. Mam nadzieję, że taka gąska Wam się spodoba i że Wasze dzieci bądź też wnuki powiedzą: mamo, babciu, zrób mi. I wtedy oczywiście będziecie mogli sobie ją zrobić. Ja całą gąskę wykonuję na szydełku 3 mm, więc wzór jest tak naprawdę pod 3 mm, ona wtedy będzie troszeczkę mniejsza. Natomiast jeżeli planujecie już taką większą, można zrobić na większej włóczce, większym szydełkiem. Wzór się również nada na większe szydełko, z tym, że właśnie będzie gąska większa, tak jak to u mnie. Ja używam po prostu dowolnych włóczek, nie mam nic tutaj, żadnych etykiet do pokazania ulubionych, ponieważ zazwyczaj właśnie mieszam i łączę to, co mam. A tak jak mówię, jeżeli robicie z tej samej gramatury, to gąska po prostu Wam się uda i wyjdzie. Więc mam nadzieję, że Wam spodoba się moja gąska. Jest to taka właśnie pierwsza ozdoba już świąteczna i wielkanocna, więc mam nadzieję, że znajdziecie czas również na przygotowanie sobie takiej gąski. A jeśli Wam się podoba mój filmik i chcielibyście więcej takich filmików, to zapraszam oczywiście do subskrypcji, do zostawienia komentarza i do polubienia mojego filmiku. I oczywiście serdecznie Wam dziękuję za oglądalność, za to, że jesteście, że mnie wspieracie. Także zapraszam już na filmik. Naszą gąskę zaczniemy od zrobienia sobie takiej łapki. Ja tą łapkę robię z aksamitnej włóczki. Jeżeli macie zwykłą włóczkę, polecam użyć ją podwójnie, ponieważ no, łapka może się okazać zbyt mała. Więc bierzemy sobie szydełko. Ja robię na szydełku 3 mm. Będą potrzebne 2 znaczniki. Zaczynamy od zrobienia sobie podstawowej pętelki w ten sposób i zrobienia 9 oczek łańcuszka. Czyli robimy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Następnie w 8 oczko łańcuszka, czyli w to wbijamy się i będziemy robić półsłupek. Ale zanim ja to zrobię, to zaznaczę sobie tą pierwszą pętelkę z tego 9 oczka, ponieważ ona tak naprawdę nie będzie wchodziła do wzoru, ale czasami się lubi pomylić, zwłaszcza przy tej włóczce, więc ja sobie znaczę to oczko. A tak, jeżeli robicie po raz pierwszy, to też polecam sobie zaznaczyć, żeby Wam się nie pomyliło, gdzie są oczka. I tak jak mówiłam, w przedostatnie oczko, czyli w 8, wbijamy się w tylną pętelkę. Tu pracujemy na tej tylnej pętelce, wracając pracujemy na przedniej. Robimy dookoła, więc potrzebujemy tutaj tylną pętelkę. I tu przerabiam sobie pierwszy półsłupek. I ten półsłupek również sobie znaczę. To jest mój początek kolejnego okrążenia, czyli zaznaczam półsłupek. Następnie przerabiam sobie 6 półsłupków, czyli mamy tak 1, 2, cały czas wbijam się w tylną pętelkę, 3, 4, 5 i 6. I na końcu zostało nam jedno oczko i w tym oczku przerabiamy 3 półsłupki, czyli 3 półsłupki robimy sobie w jednym oczku, cały czas wbijamy się w tą samą pętelkę, a tak naprawdę zawijając tą końcówkę tutaj, żeby nam się ładnie ułożyła. I mamy 3 półsłupki w jednej pętelce. Następnie, jeżeli właśnie dobrze popatrzycie sobie na ten wzór, akurat właśnie przy aksamitnej włóczce może to nie zbytnio być widać, dlatego tak, ja sobie zaznaczyłam tutaj to pierwsze oczko, ponieważ to nie jest dla mnie oczko. Oczka, które tutaj zostały mi, to jest to.
zaczynając właśnie, pomijając od tego, zaczynając tu raz, 2, 3, 4, 5, 6 i tu jest 7. I tu powinno właśnie Wam zostać 7 oczek takich pojedynczych, czyli tak, w 7, czyli w tym kolejnym, zaczynamy od zrobienia znowu 6 półsłupków, czyli raz, 2, 3, 4, 5 i 6, ostatnia, 6. I tutaj w ostatnim właśnie oczku robimy podwojenie. I dlatego ja zaznaczyłam sobie to oczko, żeby mi się nie myliło, żebym wiedziała, że to nie jest oczko ze wzoru, tylko oczko łańcuszka pierwsze. I tutaj robimy sobie podwojenie, czyli 2 półsłupki w jednym. Raz i 2. Taka metoda jest dla mnie wygodniejsza, zwłaszcza przy tych aksamitnych włóczkach. To już mi nie będzie potrzebne, to tak naprawdę wchodzi do wzoru. Tutaj ten łańcuszek z półsłupka jest dla mnie, to oczko z półsłupka, jak gdyby rozpoczęciem wzoru. Następnie powinniśmy tutaj uzyskać 18 półsłupków dookoła, więc wbijam się w ten pierwszy półsłupek i po prostu robię dalej, to jest raz. Zaznaczam oczywiście i dookoła robimy sobie teraz 18 półsłupków. Ja muszę tutaj patrzeć, gdzie mam wbite, ponieważ to pierwsze oczko jest dosyć takie szerokie, tu już jest wbite, robię dalej, czyli 2, 3, 4, 5, 17 i tu zostało mi 18, czyli jeżeli macie 18 półsłupków, to znaczy, że prawidłowo wykonaliście pierwsze okrążenie. I mamy pierwsze taką tutaj 2 rzędy już tej łapki. Następnie w kolejnym rzędzie będziemy po bokach sobie zwężać. Mamy 18 półsłupków, więc będziemy zwężać w ten sposób, że robimy 7 półsłupków i zwężenie i zrobimy to z 2 stron, czyli tu przerabiamy 7, raz, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 i po 7 2 półsłupki zrobimy w jednym, czyli pobieramy sobie pierwszą pętelkę taką i od dołu również pobieramy drugą, przekładamy przez nią włóczkę i dopiero robimy półsłupek. I to było nasze pierwsze zmniejszenie. Następne znowu przerabiamy 7 półsłupków, pamiętając, że tu już tutaj taka przerwa jest zabrana, czyli musimy wziąć kolejne wolne oczko. Raz, 2 i mam zrobione 6 i jeszcze 7 i na końcu powinno Wam zostać 2 półsłupki, czyli pobieramy znowu pierwszą pętelkę z półsłupka i drugą pętelkę, przednie pętelki przerabiamy razem i dopiero półsłupek. I mamy zrobione pierwsze zwężenie po bokach. Po takim zwężeniu powinniśmy mieć 16 półsłupków, więc przerabiamy w następnym okrążeniu 16 półsłupków dookoła. Ja tu zaczynam sobie raz i wpinam i robię 16 dookoła. Jeżeli wyjdzie 16, to znaczy, że jest wszystko dobrze zrobione. Czyli ja sobie już przerobię 16, 4 i mam jeszcze do przerobienia tutaj 16 oczko. Tutaj trzeba bardzo uważać, żeby nie pokupić tych oczek. Ja też tutaj mam czasami problem, muszę się cofnąć, bo po prostu przy tej włóczce nie widać, ale z drugiej strony łapki wyglądają o wiele lepiej. Mam 16, teraz będę robiła kolejne zmniejszenie, czyli robię 6 półsłupków i zmniejszenie i to powtarzam 2 razy, tak żeby po prostu na bokach zwężała się łapka. Czyli z tej strony przerabiam sobie 6 półsłupków, raz, 2, 3, 4, 5, 6 i tutaj przerabiam sobie zmniejszenie, czyli znowu mijam się w 2 przednie pętelki i przerabiam jako 1 półsłupek. I znowu robię 6, raz i mam tu zrobione 6 i na końcu zostają mi 2 pętelki, więc przerabiam je znowu razem. W ten sposób. I po takim okrążeniu powinniśmy mieć 14 półsłupków, więc przerabiamy 14 dookoła. Czyli raz,
2, 3, tu mam 13 i 14. Czyli mam przerobiony rząd dookoła 14 półsłupków. I znowu zaczynamy zmniejszenie. Tym razem robimy 5 półsłupków i zmniejszenie, czyli tą sekwencję powtarzamy sobie 2 razy. Zaczynając od 5 półsłupków. 1, 2, 3, 4, 5 i zmniejszenia. 1 i 2 i znowu 5. Raz, mam 5 i znowu na końcu 2 przerabiam razem. I po tym okrążeniu powinniśmy mieć 12 półsłupków, więc przerabiamy 12 dookoła. 1, 2, 10, mam jeszcze 11 i 12. I wszystko się zgadza. I przerobimy sobie jeszcze jedno zmniejszenie, to już będzie ostatnie zmniejszenie, żeby ta nóżka nie była taka szeroka. Przerabiam sobie teraz też 4 półsłupki i zmniejszenie, czyli przerabiam to 2 razy, 2 sekwencje. 1, 2, 3, 4 i zmniejszenie. I znowu 4. Raz. I tu mam jeszcze zmniejszenie ostatnie. I po tym okrążeniu mamy już 10 półsłupków. To jest moja już docelowa szerokość. Ja już więcej nie zwężam. Natomiast w następnej kolejności będziemy przerabiać już cały czas dookoła. Czyli robimy sobie dookoła po 10 półsłupków. 1, 2. Z tym, że ja jeszcze przerobię sobie tutaj jeden rządek i pokażę Wam, co ja tutaj jeszcze porobię. Tylko chcę przerobić 2 rzędy dookoła i przerobiłam sobie 2 rzędy dookoła 10 półsłupków i teraz właśnie wypycham sobie tą część tutaj łapki, czyli tam sobie wpycham puch, było po prostu wygodnie, bo jak zrobimy za wysoko, to później trzeba się za bardzo tam przybijać. Nie wypychamy tego aż tak dużo, po prostu żeby łapka była pulchniejsza. I ja tutaj, słuchajcie, zanim jeszcze do końca zrobię łapkę, to tak, nie wypycham sobie tutaj tej części nogi, ona jest dla mnie płaska, natomiast ściągam sobie tutaj igłą, żeby po prostu łapka mi się tak wygięła. Czyli tak, kiedy mam przerobione już te 2 rzędy, układam sobie w ten sposób łapkę, tu mam tył, biorę sobie włóczkę na igłę, dosłownie z tego samego koloru, nabieram sobie na igiełkę, robię sobie supełek i po prostu zanim jeszcze zrobię tą łapkę, to wbijam się igiełką tutaj od środka i będę się starała po prostu, przeszło mi za mały supełek, trzeba sobie zrobić oczywiście w miarę duży supeł, jeszcze raz, czyli wbijam się jak gdyby w tym drugim rzędzie. I będę się po prostu starała połączyć ze sobą w ten sposób, żeby mi się zagięło. Czyli tak, tu mam przebite, czyli tak, wpijam się na przykład w ten półsłupek. Tak naprawdę dowolnie, w które się wbijecie i następny na górze. W ten sposób. Chodzi o to, żeby właśnie troszeczkę zacisnąć łapkę, żeby ona szła do góry. I znowu kolejny półsłupek. Zabieram jakiś po prostu dowolny tutaj i z tej strony również. I jak sobie zacznę ją po prostu ściągać, to ona mi tak będzie troszeczkę właśnie się wyginała. Oczywiście możecie to zrobić, nie musicie, można też tam dać drucik, też łapka wtedy będzie miała taki właśnie kształt do góry, ale ja z racji tego, że mam tutaj taką włóczkę aksamitną, to tak naprawdę też nie widać tego łączenia, więc po prostu sobie to wykorzystam i zrobię sobie taki spadek. Czyli tak, to po prostu przerabiam w ten sposób. Można sobie jeszcze oczywiście złączyć w środku, już Wam pokazuję, żeby tak naprawdę puch nie przechodził. Można również jeszcze przebić się tutaj na drugą stronę
i jak gdyby zamknąć te nóżki, żeby one się po prostu nie przechodziły nam puch, żeby to było takie przejście. Akurat przy tej włóczce dobrze się tutaj wszywa, nic tutaj nie widać. I wtedy łapka będzie się o wiele lepiej układała. Ok, i jak już sobie coś takiego zrobimy, to oczywiście wbijamy się z powrotem tutaj i zostawiamy sobie szerszą, tutaj większy kawałek włóczki, żeby nam się tutaj nic nie spruło. I ja w ten sposób sobie po prostu zrobiłam wygięcie. Natomiast tą część tutaj dalej robimy. Ja sobie zrobiłam takich rzędów w sumie 1, 2, 3, 4, 5 i 6 jest zamykający, więc dorobię jeszcze 3 i pokażę Wam, jak zamknąć. I już przerobiłam sobie te moje 5 rzędów w sumie. I teraz tak, jesteśmy z przodu łapek, czyli musimy być mniej więcej z tej strony zakończyć, żeby właśnie sobie ładnie zszyć równo. A zszycie będzie polegało na tym, że po prostu wbijam się tutaj w kolejne oczko i wolne oczko z tej strony. Tu jedno jest takim oczkiem bocznym, więc jego się nie będzie dało nabrać, ale jakkolwiek tutaj się wbijecie, też nie ma za bardzo znaczenia, ponieważ tutaj będziemy po prostu zszywać. I ja się tutaj przebijam jak gdyby w każdy tutaj półsłupek i na końcu, tak jak po prostu zostało, tak zostawiam. Oczywiście zostawiamy sobie trochę dłuższą włóczkę, ponieważ będziemy przyszywać łapki i tutaj zakończamy sobie oczkiem ścisłym. A włóczka na razie zostaje. Ok, mamy zrobione 2 łapki, weźmiemy się. Ja zaczynam sobie tułów od takiego ciemnego kolorku. Będę robiła z podwójnej włóczki, tylko dlatego, że ta włóczka tutaj jest zbyt cienka i wyszłoby to po prostu bardzo malutkie i nawet byłoby widać dziurki, więc jeżeli macie jakąś grubszą włóczkę, można robić z grubszej. I oczywiście gąskę można zrobić w jednym kolorku, ale ja postanowiłam, że ona będzie miała takie ogrodniczki, więc tą część dla ogrodniczek po prostu zrobię sobie w ciemnym kolorku. A jeżeli chcecie całą białą gąskę, to zaczynamy po prostu w białym kolorku. Ok, więc tak, biorę oczywiście szydełko dalej 3 mm i będę pracowała w magicznym kółeczku, czyli kładę sobie moje włóczki na paluszkach, owijam dookoła, wkładam tutaj z tej strony szydełko i pobieram włóczkę z tej strony. I tak, przytrzymuję sobie tutaj paluszkami, żeby mi się nic tutaj nie rozwaliło i tu sobie wyprostowywuję tą włóczkę tutaj, żeby się nie zawiązywała. I teraz tak, mam takie luźne oczko, przekładam po prostu przez nie moją włóczkę. I mam taką pierwszą pętelkę. Ta pętelka nie wchodzi w skład wzoru, to jest po prostu takie pierwsze oczko. Następnie w tym naszym kółeczku, jeżeli macie tutaj ładnie wyprostowane sznureczki, robimy 6 półsłupków, czyli wbijamy się pod spodem kółeczka i pod spodem włóczki pobieramy włóczkę i robimy sobie półsłupek. To jest nasz pierwszy półsłupek, oczywiście jego musimy sobie zaznaczyć. Czyli wbijamy się tutaj właśnie w całe oczko i robimy jeszcze takich 5. Czyli 2, 3, 4, 5. Raz, 2, 3, 4, 5 i ma być 6. Czyli 6 półsłupków w magicznym kółeczku. I teraz kółeczko zaciągamy. Czyli ciągniemy sobie za tą część tutaj i mocno ściskamy tak, żeby tutaj nie było żadnej dziurki. Wypinam sobie ten mój znacznik i łączę go z tym tutaj kółeczko, z tym oczkiem. Czyli tak, wbijam się w całe tutaj to oczko, przekładam włóczkę i przekładam przez tą część. I mam połączone oczko i teraz tutaj oczka, które ja liczę, ja liczę, to jest oczywiście od tego. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Tu jest oczko łączeniowe i tutaj się nie wbijamy. To jest tutaj nasze 6 oczko. Oczywiście oczka sobie trzeba znaczyć, czyli tak, wbijamy się tutaj i następnie robimy sobie podwojenie, czyli w każdym oczku robimy po 2 półsłupki. Czyli wbijam się w następne, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i to było moje oczko, które tutaj łączeniowe, czyli jeszcze muszę przerobić 11 i 12 i powinniście mieć takich 12 tutaj oczek dookoła. I
I teraz tak, oczywiście możecie sobie zawsze wpinać w ostatnie bądź pierwsze oczko przerobione, ale musicie pamiętać, które po prostu znacznik co oznacza. Ja zmieniam sobie metodę i po prostu kładę sobie tutaj włóczkę pomiędzy, jest mi wygodniej niż po prostu cały czas przepinać ten znacznik. I ja już się nauczyłam pracować sobie na takich znacznikach i to wiem, że jest po prostu moje początkowe tutaj kółeczko. Następnie zaczynamy sobie zwiększanie, czyli tak, robimy jeden półsłupek i w kolejnym zwiększenie, czyli sekwencja 1 półsłupek, zwiększenie, 1, zwiększenie i takich sekwencji będzie 6, czyli cały czas przerabiamy sobie tak samo, 1, zwiększenie. Na początku przerobię kilka kółeczek z Wami, później będę starała się tylko mówić o sekwencjach, żeby po prostu filmik też nie trwał zbyt długo. I mamy raz i 2, raz, raz i 2 i na końcu widzicie, u mnie znacznik oznacza, że tutaj jest koniec, czyli przerabiam sobie jeszcze tutaj jeden półsłupek i ostatnie oczko to jest zwiększenie. Raz i 2. I mamy już przerobione całe kółeczko i po tym kółeczku powinniśmy mieć 18 półsłupków. I ja sobie po prostu przekładam teraz włóczkę z tej strony i robię kolejny rządek. A w kolejnym rządku robimy 2 półsłupki i zwiększenie, z tym, że ja dzielę sobie te półsłupki tutaj na początku na połowę, żeby po prostu kółeczko było bardziej okrągłe niż wielokątem, więc tylko początkowe półsłupki dzielę na pół, czyli mając 2 półsłupki, jedno zrobię z przodu, a drugie będzie z tyłu, czyli tutaj rozdzielam na jeden półsłupek, robię zwiększenia, dalej robię bez zmian, czyli robię 2 półsłupki, tak jakby miała iść sekwencja, 2 półsłupki, zwiększenie, raz, 2 i znowu 2 półsłupki, raz, 2 i zwiększenie. Cały czas tak samo, tutaj się nie zmienia, po prostu tylko początek z końcem jest troszeczkę inny i taki rozdział jest tylko dla oczek u mnie parzystych. I dalej mamy raz i 2 i zwiększenie. Raz, 2 i zwiększenie. I właśnie widzicie, na końcu zostało mi jedno same oczko, czyli one tak naprawdę tutaj tworzą 2 oczka. Koniec i początek, tylko są po prostu na różnej wielkości. Ale dzięki temu kółeczko będzie właśnie takie bardziej okrągłe niż niekształtne. Ok, przechodzimy do następnego zwiększenia. W tym momencie mieliśmy 2 półsłupki zwiększenie, robimy 3 półsłupki i zwiększenie, czyli raz, 2, 3 i zwiększenie. I tak przerabiamy sobie dookoła 6 razy, czyli po prostu powinniśmy skończyć na zwiększeniu. Ja już przerobiłam sobie to okrążenie, czyli tak jak mówię, ostatnie oczko to jest oczko zwiększające. I znowu przekładam sobie moją włóczkę, mój znacznik i teraz kolejne zwiększenie to są rzędy półsłupków parzystych, 4 półsłupki i parzyste, więc robię tak samo jak robiłam przy parzystym, rozdzielam na pół, czyli tu robię 2 i na końcu też będę miała 2 i dalej robię zwiększenie. Ale moja stała sekwencja to tak naprawdę 4 półsłupki i zwiększenie, więc robię 4, 2, 3, 4 i zwiększenie. Tutaj na końcu zostało mi 2 półsłupki, to znaczy, że dobrze zrobiłam, ponieważ na początku też były 2 i tu 2, czyli razem 4. I mamy w tym momencie, słuchajcie, 36 półsłupków i robimy w następnym rzędzie dookoła 36, czyli nie robimy żadnych zwiększeń, tylko cały czas dookoła 36. Tu mam 2, 3, 4, 5, no niestety mam podwójną, 6, 7, 8 i tu mam 35 i 36 dookoła. I mamy przerobiony ten rządek, przekładany znacznik i robimy sobie kolejny rządek zwiększający, czyli skończyliśmy na 4 półsłupkach, to teraz będzie 5 półsłupków. Raz, 2, 3, 4, 5 i zwiększenie. Raz i 2. I
tak robimy dookoła, powtarzając. I po tym okrążeniu mamy 42 półsłupki i znowu zwiększamy, tym razem 6 półsłupków i zwiększenie, ale też rozdzielamy tutaj na pół, czyli tu robimy tylko 3, 2, 3, tutaj robimy zwiększenie i dalej robimy 6, czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6 i zwiększenie i powtarzamy sekwencję 6 i zwiększenie, ale na końcu powinny nam zostać 3 półsłupki. I po zrobieniu tego rzędu powinniśmy mieć 48 półsłupków i tutaj przerabiamy 48 dookoła, bez żadnych zwiększeń. 3, 4, 5, 6 i tu mam 46, 47 i 48. I zrobiliśmy sobie cały taki rządek. Następnie znowu sobie zwiększamy. Tym razem zwiększamy sobie 7 półsłupków i zwiększenie, czyli przerabiamy 7. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i zwiększenie. I tak robimy 6 razy. I po przerobieniu tego rzędu powinniśmy mieć 54 półsłupki. W kolejnej rundzie robimy znowu zwiększenie, czyli to jest 8 półsłupków, dzielę na pół, czyli tutaj robię 4 i robię zwiększenie. Natomiast dalej tradycyjna sekwencja, czyli 8 półsłupków i zwiększenie i znowu na końcu zostaną nam 4 półsłupki. Czyli mamy 3, 4, 5, 6, 7, 8 i zwiększenie. I tak jak mówiłam, przerabiamy tak samo. I po tym okrążeniu powinniśmy mieć 60 półsłupków, więc robimy sobie dookoła 60 półsłupków. Raz, 2, 3, 4, 5. I po zrobieniu sobie 60 półsłupków dookoła robimy kolejny rząd zwiększający, tym razem 9 półsłupków i zwiększenie. Czyli mamy 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i zmniejszenie. Przepraszam, zwiększenie. Już chciałam zmniejszać. Zwiększenie, oczywiście zwiększenie. Czyli 9 i zwiększenie. I po tym rzędzie mamy 66 półsłupków i robimy już ostatni rząd zwiększający, czyli 10 półsłupków i zwiększenie i również dzielę sobie go na pół, czyli tutaj robię 5, 2, 3, 4, 5 i zwiększenie, natomiast w dalszej części robię 10 i zwiększenie i na końcu pozostanie mi 5 półsłupków. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i zwiększenie. I teraz mamy 72 półsłupki, które będziemy przerabiać cały czas do góry i takich rzędów trzeba zrobić 8, ale ja zrobię 7, bo w 8 będę chciała zrobić troszeczkę inaczej, będę już po prostu zmieniała kolorek, więc przerabiamy sobie 7 rzędów do góry, cały czas przerabiając 72 oczka. Ja już sobie przerobię i pokażę Wam, jak będę zmieniała kolorek. Ja przerobiłam sobie już jakąś część rzędów. Dokładnie mam przerobione 5 rzędów. Raz, 2, 3, 4, 5. Natomiast brakuje mi już po prostu włóczki, więc postanowiłam, że te spodenki będą troszeczkę krótsze. Czyli tak naprawdę 5 całych przerobionych rzędów i zmieniam sobie włóczkę. I robię to właśnie w taki sposób, że wbijam się. Tak naprawdę powinnam tutaj na początku, ale już dosłownie mi niewiele brakło. No to już po prostu nie będę pruła tego rzędu, tylko robię sobie tutaj troszeczkę wcześniej. Przekładam jeszcze to i doczepiam sobie, ja również podwójną, ponieważ mam z tej samej firmy tą samą włóczkę, więc ta sama grubość będzie całościowa dla gąski. I przekładam sobie nową włóczkę i dalej będę przerabiała sobie tylko tutaj w tylną pętelkę, żeby właśnie sobie tak oddzielić troszeczkę te spodenki.
jeden rząd przerobię sobie w pętelkę, tylną pętelkę. I tak jak mówię, zmiana powinna zostać zrobiona na początku, no ale mi troszeczkę brakło, dosłownie parę centymetrów tutaj tej włóczki, więc po prostu no już zrobiłam tak jak jest. Nie będzie to miało jakiegoś większego znaczenia. I przerabiamy sobie dookoła ten rządek, tylną pętelkę. Oczywiście tutaj to trzeba sobie zawiązać, żeby nam się tutaj nic nie już sobie zrobiłam naokoło w tylną pętelkę i to jest mój 6. rząd, więc tak jak mówiłam, takich rzędów mamy mieć 8, więc ja jeszcze muszę przerobić sobie 2 dookoła rzędy białą włóczką i po zrobieniu całych tych rzędów zaczynamy już zmniejszanie. I zmniejszenie zaczynamy od tego momentu, w którym mieliśmy największe zwiększenie, czyli teraz zaczynamy od 10 półsłupków i zmniejszenie i ja tego nie rozdzielam na pół, ponieważ będę miała przerwę pomiędzy zmniejszeniami i tak naprawdę nie będzie to tak właśnie widoczne. Czyli tak, tu mam 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 i 12 przerabiam razem. Czyli w taki sposób wbijam się i przerabiam. I to powtarzam sobie cały czas 6 razy. To jest moje pierwszy rząd zmniejszający. I po wykonaniu sobie z rzędu zmniejszającego przerabiamy sobie 3 rzędy cały czas dookoła, a mamy teraz 66 półsłupków, czyli 66 dookoła 3 rzędy. Cały czas. Raz, 2. I ja już sobie przerobiłam 3 rzędy po tym rzędzie właśnie zmniejszającym i teraz jest kolejny rząd zmniejszający, czyli robimy tym razem 9 półsłupków i zmniejszenie, czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i zmniejszenie. I po wykonaniu tego rzędu będziemy mieć w sumie 60 półsłupków. I po zrobieniu tego rzędu zmniejszającego przerabiamy podobnie, czyli 3 rzędy po 60 półsłupków. 3 razy dookoła po 60 półsłupków. I teraz mamy rząd skracający 8 półsłupków i zmniejszenie, czyli będziemy mieli po wykonaniu tego rzędu z powrotem już 54 półsłupki, czyli robimy 8 raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i zmniejszenie. I tak powtarzamy sobie 6 razy. I po zrobieniu tego rzędu mamy 54 półsłupki i tym razem przerabiamy już tylko jeden rząd dookoła 54 półsłupki. Tylko raz. I ja już mam przerobiony jeden rząd dookoła i znowu po tym rzędzie robimy zmniejszenie. Tym razem na 7, czyli 2, 3, 4, 5, 6, 7 i zmniejszenie. I tak powtarzamy 6 razy. I po zrobieniu tego zmniejszenia mamy 48 półsłupków i robimy sobie jedną rundę dookoła 48 półsłupków. I w kolejnym rzędzie robimy kolejne zmniejszenie. Tym razem jest zmniejszenie na 6 półsłupków, czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6 i zmniejszenie. I tak powtarzamy sobie 6 razy. I po zrobieniu tego zmniejszenia oczywiście przerabiamy jeszcze jeden rząd cały. To są 42 półsłupki dookoła. I znowu robimy zmniejszenie. Czyli raz, 2, 3, 4, 5 i zmniejszenie. I po tym rzędzie powinniśmy mieć 36 półsłupków dookoła. I mamy 36 półsłupków, więc teraz robimy po prostu już szyjkę i tak naprawdę będziemy iść więcej do góry. Czyli potrzebujemy zrobić rzędy dookoła. I ja takich rzędów przerobię 6.
czyli 6 rzędów dookoła po 36. I po przerobieniu tych rzędów ja już sobie troszeczkę wypchałam tą gęś, ponieważ za chwilkę no ciężko będzie nam do końca już dopchać sobie puch, więc trzeba sobie po prostu wypchać. I w kolejnym rzędzie zaczynamy od zmniejszenia. Tym razem robimy 4 półsłupki. Raz, 2, 3, 4 i zmniejszenie. I tak oczywiście powtarzamy sobie 6 razy i będziemy po zrobieniu tamtego rzędu skracającego kolejne rzędy to są rzędy do góry, bez żadnych zmniejszeń i takich rzędów trzeba sobie zrobić 11. Następnie po zrobieniu właśnie tych rzędów robimy jeszcze jedno zwężenie, tym razem robimy na 3 półsłupki i zwężenie i będziemy mieli 24 półsłupki. I tak robimy dookoła. Po zrobieniu rzędu skracającego robimy rzędy do góry i przerabiamy sobie takich rzędów 4. Oczywiście jeżeli chcecie, żeby ta szyjka była dłuższa, można sobie przerobić więcej takich rzędów. Ja natomiast już tutaj kończę i zaczynamy od tego momentu robić główkę. Oczywiście pomalutku już wypychamy sobie gąskę do góry, żeby nam po prostu było łatwiej wypełniać gąskę. Słuchajcie, w następnym kolejce mamy rządek główki i robimy w taki sposób, że robimy 11 półsłupków, czyli raz, 2, 3, jest mi tutaj coraz ciężej Wam pokazywać, mogę tylko taki czubek, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 i jesteśmy, można powiedzieć, na przodzie tej główki i w tym momencie w dwóch następnych oczkach robimy zwiększenie, czyli w pierwszym jest zwiększenie, raz i 2 i w następnym również jest zwiększenie, raz i 2. I z powrotem wracając tutaj do końca robimy 11 półsłupków. I w kolejnym rzędzie powtarzamy podobnie, czyli na początku znównie robimy 11 półsłupków. Ja tu mam 2, 3, 10 i jeszcze 11. I tutaj z kolei w 4 kolejnych oczkach robimy zwiększenie, czyli w pierwszym jest zwiększenie, raz, 2, w drugim zwiększenie, raz. O, jeszcze mi się tu jakiś puch zaplątał. Czyli jeszcze raz tutaj. Raz i 2. W trzecim zwiększenie. Raz i 2. I w czwartym zwiększenie. I do końca również powinno nam zostać 11 półsłupków, więc przerabiamy sobie do końca 11 półsłupków do tego okrążenia. I w kolejnym okrążeniu mamy już stałą sekwencję, czyli robimy sobie 4 półsłupki i zwiększenie. Czyli raz, 2, 3, 4 i zwiększenie. I tak powtarzamy sobie 6 razy i potem powinniśmy mieć 36 półsłupków. Już nam się tutaj stworzył taki zarys pod główką, pod brudką, jeśli można tak powiedzieć. W następnej kolejce również robimy zwiększenie i również jest to pełna sekwencja, czyli 5 półsłupków i zwiększenie. Raz, 2, 3, 4, 5 i zwiększenie. I po przerobieniu tej sekwencji będziemy mieć 42 półsłupki. I po przerobieniu rzędu zwiększającego przerabiamy sobie dookoła 42 półsłupki. Ja już sobie przerobiłam, a natomiast po przerobieniu właśnie tego rzędu zaczynamy kolejny rząd i tutaj będziemy robić troszeczkę inaczej. Robimy sobie 17 półsłupków, czyli raz, 2, 3, 4, mam 17 i przez najbliższe z kolei tutaj 8 półsłupków będziemy robić zwiększenie, czyli w każdym półsłupku przez 8 kolejnych takich oczek jest zwiększenie i znowu mamy raz i 2, to jest pierwsze zwiększenie,
3, 4. To jest drugie zwiększenie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme i ostatnie zwiększenie, ósme, w ósmym oczku. I do końca powinno nam zostać 17 półsłupków, więc przerabiamy sobie te 7. Po zrobieniu tego rzędu mamy 50 półsłupków. Następnie przechodzimy do kolejnego gdzieś się pogubiłam, chwileczkę. Tak, do kolejnego zwiększenia, czyli 4 półsłupki i zwiększenia, czyli to jest sekwencja 4 półsłupki, czyli tutaj nie ma żadnego rzędu bez zwiększeń. Od razu po tamtym rzędzie robimy kolejny rząd zwiększający, 4 półsłupki i w piątym zwiększenie. I tak sobie robimy 6 razy i będziemy mieć wtedy 60. I w poprzedniej sekwencji może źle Wam powiedziałam, ale chodzi o to, żeby tą czynność powtórzyć nie 6, tylko 10 razy, czyli były 4 półsłupki i zwiększenie i powtarzamy tak naprawdę przez całe okrążenie, ale tych zwiększeń będzie aż 10 razy powtórzeń. Natomiast po zrobieniu właśnie tych zwiększeń, przez kolejne 3 rzędy robimy sobie 60 oczek dookoła i ja już sobie zrobiłam tutaj te 60 półsłupków 3 razy, czyli 3 rzędy i przechodzimy już do kolejnego rzędu, to jest rząd skracający i to jest dokładnie odwrotność tego, co robiliśmy przed tymi 3 rzędami, czyli teraz robimy 4 półsłupki i zmniejszenie i właśnie przez te 10 razy, czyli teraz robimy raz, 2, 3, 4 i zmniejszenie i tak powtarzamy sobie 10 razy. Z powrotem dojdziemy do naszych 50 oczek. I po zrobieniu tego zmniejszenia również robimy sobie 3 rzędy do góry, czyli 50 półsłupków dookoła przez 3 rzędy. I ja już sobie to właśnie wykonałam. I kolejnym rzędem po tych 3 rzędach jest również rząd zmniejszający. I będą to 3 półsłupki i zmniejszenie. I tak powtarzamy sobie 10 razy, czyli 3, 2, 3 i zmniejszenie. I po zrobieniu tego rzędu, w którym mamy 3 półsłupki, zmniejszenie 10 razy, robimy sobie rzędy do góry, cały czas 40 półsłupków dookoła i rzędów takich trzeba zrobić 5. I ja sobie właśnie już przerobiłam. Następnie główka już zaczyna się tutaj troszeczkę formować. Mi niestety zabrakło włóczki, musiałam sobie dopasować, choć troszeczkę jest inna, no ale trudno, tak czasami bywa. I teraz robimy sobie, słuchajcie, rząd podobny do poprzedniego skracania, z tym, że będzie to 8 razy powtarzane, czyli 3 półsłupki i zmniejszenie. Raz, 2, 3 i tutaj robimy zmniejszenie i tak jak mówię, tutaj tych sekwencji jest 8 i po zrobieniu tej sekwencji będziemy mieć 32 półsłupki. I w kolejnym rzędzie robimy rząd zmniejszający, troszeczkę inaczej. Przerabiamy sobie 14 półsłupków. Ja mam tutaj przerabione 14. Następnie przerabiamy sobie 2 razy zmniejszenie, czyli 2 kolejne półsłupki. To jest pierwsze zmniejszenie. Raz. I jeszcze raz zmniejszenie, czyli 2 zmniejszenia. I na końcu również powinno nam zostać 14 półsłupków, więc przerabiamy sobie do końca 14. Raz. I po skończeniu tego rzędu trzeba sobie naszą gąskę wepchać, ułożyć sobie właśnie tutaj główkę, powypychać sobie dobrze puchem. I tu tak naprawdę, gdzie właśnie macie to wybrzuszenie, tu jest przód buźki, twarzy. I trzeba sobie już po prostu zamocować oczko. Ja sobie dokładnie dwa rzędy przed tutaj zamocowałam i mam dokładnie tutaj około 4 cm różnicy. Oczywiście Wy możecie sobie wybrać dowolne oczko. Ja mam oczko 16 cm, więc moja gąska jest też spora, jednak się okazała mega duża. Nie sądziłam, że wyjdzie taka duża, więc po prostu są duże oczka. Ok, i po zrobieniu tego przechodzimy sobie dalej. Tym razem robimy podobny rządek. Tym razem zaczynamy od 13 półsłupków, czyli zrobiłam sobie 13
I przez najbliższe dwa również są zwężenia. No już główka mi się ledwo mieści, czyli po zrobieniu 13 przerabiam sobie pierwsze zwężenie. Raz i dwa. I na końcu pozostaje mi do zrobienia jeszcze tutaj 13 półsłupków. I po zrobieniu tego rzędu skracającego powinniśmy mieć 28 półsłupków i robimy sobie dookoła 28 półsłupków. Ja już sobie przerobiłam. Następny rząd to będzie również rząd po tym rzędzie w całym. To będzie rząd zmniejszający. Robimy sobie 2 półsłupki i zmniejszenia. Czyli 2 i zmniejszenia. I takich sekwencji będziemy mieć 7. I po zrobieniu tego rzędu powinniśmy mieć 21 półsłupków. Czyli przerabiamy sobie 2 półsłupki i zmniejszenie. I kolejny rządek to jest też rządek zmniejszający. Tym razem to będzie 5 półsłupków i zmniejszenie. I takich sekwencji mamy tym razem 3. Czyli przerabiamy sobie 5. Raz. 2. Niestety ja mam już tutaj inną włóczkę i ciężej mi się pracuje, bo musiałam nawet wziąć potrójną. Przez to, że po prostu mi brakło. Czyli mam raz, 2, 3, 4, 5 i zmniejszenie. I jak to zrobimy ten rządek, to będziemy mieć 18 półsłupków. I mamy teraz w okrążeniu 18 półsłupków, więc ja przerobiłam sobie rządek cały jeszcze dookoła. Następnie znowu będziemy zmniejszać, czyli był rządek zmniejszenie 5 półsłupków, zmniejszenie, przerobiony rządek cały. I teraz robimy 4 półsłupki i zmniejszenia. I takich sekwencji również mamy 3, czyli robimy 3 razy po 4 półsłupki i zmniejszenia. 3, 4 i tutaj zmniejszenie. I tak robimy jeszcze 2 razy. Ja sobie jeszcze wcześniej zrobiłam rzęski, znaczy brewki, żeby właśnie sobie móc tam schować włóczkę. Oczywiście możecie sobie zrobić bądź nie, to już do woli. I słuchajcie, teraz tak naprawdę już jest ostatnie okrążenie, czyli 3 półsłupki i zwężenie. Też 3 razy powtarzamy. Czyli 3 półsłupki i zwężenie. Ja już tutaj wiem, że może słabo widać, ale naprawdę gąska jest taka wielka, że ja nie wiem, gdzie ona będzie po prostu leżała. Myślałam, że będzie mniejsza. Ok, słuchajcie, 3 półsłupki i ja sobie tutaj już przerobię i zaraz Wam pokażę, jak będziemy. I teraz tak, ja zrobiłam sobie to okrążenie. Nawet już mi się tutaj skończyła włóczka. Wyciągam sobie tą włóczkę, tutaj przeciągam. Niestety też tutaj mam zawiązane, więc będę musiała sobie po prostu odciąć, ale to nie szkodzi. Przeciągamy po prostu włóczkę i ja będę zakończyła w ten sposób, że będę po prostu wbijała się raz z góry, raz z dołu w te tutaj takie przednie pętelki od oczka. Czyli tak, tą przełożę sobie z góry, znaczy z dołu, a tą z góry. W ten sposób, tylko przez przednie oczka. Po prostu po zaciągnięciu później tej włóczki ona się nam ładnie zamknie. I teraz z dołu. Czyli musimy tak dookoła każde oczko przejść i przełożyć. Raz z dołu, raz z góry. Oczywiście nie jest tu niewygodnie, ale mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. Oczywiście dopychamy już sobie tą gąskę do końca, bo po zaciągnięciu już po prostu nie będzie można jej wepchać. Ja sobie przerobię już tutaj dookoła. Po przełożeniu sobie dookoła, jak sobie właśnie później pociągniecie za tą włóczkę, zobaczycie, że ładnie Wam się zacznie zamykać tutaj główka. W ten sposób. U mnie, przez to, że robię podwójną, jest troszeczkę sztywna, ale też się udało.
zaciągamy sobie mocno. Oczywiście na końcu trzeba będzie sobie zrobić tutaj supełek i schować do środka gdzieś włóczkę. I w zasadzie główka gotowa, został dzióbek i skrzydełka. I zrobimy sobie teraz dzióbek do naszej gąski. Ja robię dzióbek dokładnie z tej samej włóczki, co robiłam nóżki i robimy sobie w magicznym kółeczku taki sam sposób i robimy sobie w magicznym kółeczku 6 półsłupków. Raz, 2, 3, 4, 5 i 6 i oczywiście magiczne kółeczko zaciskamy sobie i łączymy sobie tutaj z pierwszym naszym półsłupkiem. Ja sobie go nie zaznaczyłam, ale sobie po prostu obliczyłam, gdzie on jest. I oczywiście możemy wpinać znacznik bądź też włóczkę. Zaznaczamy. Następnie w kolejnym okrążeniu robimy sobie jeden półsłupek i zwiększenie i takich sekwencji będę 3. Czyli tak, tutaj jest łączeniowy słupek, to sobie pomijam i w następnym robię taki jeden półsłupek, kolejnym zwiększenie, raz i 2 i tak powtarzam sobie 3 razy. Ja już sobie zrobiłam, powinniśmy mieć teraz 9 półsłupków, następnie wykonujemy kolejne zwiększenie, czyli to będą 2 półsłupki i zwiększenie i też tylko 3 razy, czyli raz i 2 i w kolejnym zwiększenie, raz i 2 i tak jeszcze dookoła. Po zrobieniu tego rzędu powinniśmy mieć 12 półsłupków i w kolejnym robimy znowu zwiększenie, tym razem na 3 półsłupki i zwiększenie. Ja tutaj nie rozdzielam liczby parzystej czy też nieparzystej, ponieważ właśnie ten dziobok ma nie być do końca okrągły, nawet lepiej jak będzie miał właśnie taki kształt wielokąta niż okrągłe, więc po prostu robię sobie cały czas tak samo. 3 półsłupki zwiększenie, powtarzamy 3 razy. Mamy 15 półsłupków i w kolejnym okrążeniu to również mamy zwiększenie, czyli robimy 4 półsłupki i zwiększenie. 2, 3, 4 i zwiększenie i również powtarzamy sobie 3 razy. I mamy 18 półsłupków i znowu robimy zwiększenie, tym razem na 5 półsłupków, czyli raz, 2, 3, 4, 5 i zwiększenie i również powtarzamy to 3 razy. I w kolejnym okrążeniu to będzie już ostatnie zwiększenie, czyli robimy sobie 6, 2, 3, 4, 5, 6 i zwiększenie i tak 3 razy i będziemy mieć 24. I robimy sobie już ostatni rządek i w ostatnim rzędzie robimy w ten sposób, że robimy 10 półsłupków, czyli 10, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i następnie w 4 kolejnych oczkach robimy zwiększenie, czyli raz, 2, raz, 2, raz, 2 i raz, 2 i na końcu znowu robimy do końca 10, raz, 2. Teraz tak, a na końcu zrobimy sobie jedno tutaj oczko ścisłe w ten sposób i możemy przeciągnąć sobie włóczkę, zostawiając sobie troszeczkę więcej właśnie na zszycie i w miejscu tutaj, gdzie mieliśmy zwiększenia, trzeba sobie będzie dziobek w ten sposób dookoła przeszyć, bądź też przykleić, po prostu. Trzeba tą, która nam tutaj została, starając się właśnie te miejsce, gdzie tutaj było zwiększenie, dać naprzód. U mnie to niestety troszeczkę ciężko będzie Wam pokazać, dlatego po prostu ja nie pokazuję, jak wszywam, a mam nadzieję, że sobie z tym poradzicie. Ok, przechodzimy dalej. Po przyszyciu noska można oczywiście go wypchać, też może nie powiedziałam. I ja jeszcze sobie tutaj robię takie otwory w ten sposób na nosie. Można je po prostu przepleść, zanim się przyklei, bądź teraz. Tak złapać i po prostu sobie zrobić otworki. Ok, słuchajcie, w następnej kolejności zrobimy sobie skrzydełko. To skrzydełko będzie tak wyglądało i od razu mówię, że to jest w ten sposób przód i trzeba będzie je mniej więcej, tutaj widzicie, już jest za duża ta gąska, w taki sposób albo przykleić, albo przymocować. To jest jedna strona i zaraz zrobimy sobie drugie. Oczywiście już można też sobie łapki przymocować,
dowolnie, jak Wam po prostu pasuje, jak odpowiada. Mówię, gęś jest za duża, żeby ją tutaj pokazywać, a ja jeszcze Wam pokażę, jak zrobić takie skrzydełko. Będę te skrzydełko robiła już trochę z innej włóczki, ponieważ tamtej już nie mam, dlatego wybrałam sobie inną. Ta jest dosyć grubsza i będę przerabiała ją po prostu pojedynczo na szydełku 3,5, ale Wy możecie dalej przerabiać tą samą włóczką białą, którą robiliście po prostu gąskę. Ok, czyli tak, zaczynamy sobie od magicznego kółeczka w ten sposób. I oczywiście w magicznym kółeczku robimy sobie również półsłupki i takich półsłupków musimy sobie zrobić 6, czyli mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, zaciągamy i łączymy. Ja sobie tutaj już przygotowałam mój znacznik, moją włóczkę. Następnie będziemy robić w tym kółeczku podwojenia, czyli w każdym półsłupku robimy po 2, tak żeby było 12. Dookoła po 2 półsłupki. I po zrobieniu tego rzędu mamy oczywiście 12 półsłupków, robimy sobie dalej zwiększenia, tym razem 1 półsłupek i zwiększenie. I tak przerabiamy sobie 6 razy 1 półsłupek i zwiększenie. I teraz mamy już 18 półsłupków i robimy dalej zwiększenia, czyli robimy sobie 2 półsłupki i zwiększenie. I znowu robimy tak 24 półsłupki i teraz dookoła przerabiamy sobie te 24 półsłupki. 2, 3, 4. Już sobie przerobiłam 24 i teraz z powrotem wracamy do zwiększeń i mamy sekwencję 3 półsłupki i zwiększenie, czyli 1, 2, 3 i zwiększenie. I mamy już 30 półsłupków i znowu przerabiamy sobie rząd dookoła 30 półsłupków. Ja już zrobiłam sobie okrążenie 30 półsłupków i jeszcze się tutaj zatrzymuję, ponieważ dokładnie taki sam wzór do tego momentu będę robiła sobie ten kapelusik. To też zależy od tego, jaką macie włóczkę, jakiej grubości i trzeba sobie po prostu przymierzać na gąskę, czy na przykład ta szerokość Wam już odpowiada, czy jest jeszcze za wąska. Bo jeśli, przepraszam, jest za wąska, można jeszcze przerobić sobie 4 półsłupki zwiększenie i dopiero jeszcze raz dookoła cały rząd i to będzie 36. To wszystko zależy od tego po prostu, jak Wam wyszło, z jakiej włóczki robiliście. Ja tutaj u mnie postaram się Wam właśnie pokazać, ta główka jest dosyć szpiczasta, więc w tym momencie u mnie już tyle tutaj wystarczy i w dalszej części po prostu już pokażę Wam na tym już zrobionym kapelusiku, z innej oczywiście włóczki, jak sobie dalej właśnie przerobić zwisające tutaj to dookoła kapelusika. A teraz robimy sobie dalej skrzydełko, czyli zatrzymujemy się tak naprawdę wtedy na 30 półsłupkach przerobionych dookoła i od tego momentu zacznę Wam pokazywać kapelusz. A teraz robimy sobie dalej skrzydełko, czyli przerabiamy sobie tym razem, mamy 4 półsłupki i zwiększenie, czyli 1, 2, 3, 4 i zwiększenie i znowu będziemy mieć 36 półsłupków. Po tym rzędzie zwiększającym znowu przerabiamy sobie rząd dookoła bez żadnych zwiększeń, tym razem mamy 36 półsłupków. I robimy jeszcze jedną sekwencję, tym razem 5 półsłupków i zwiększenie. 3, 4, 5 i zwiększenie i również powtarzamy sobie to 6 razy. I po zrobieniu tego rządu mamy 42 półsłupki i w kolejnym rzędzie robimy sobie dookoła 42. Ja już sobie ten rząd przerobiłam i pokażę Wam kolejny rząd. Czyli mamy teraz rundę w 12 i robimy sobie 19 półsłupków. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 i 19 półsłupek. Następnie robimy sobie zmniejszenie przez 2 następne rzędy, czyli 4 oczka potrzebujemy, żeby zrobić 2 zmniejszenia. 2 razy, pierwsze 2 razy, to jest pierwsze zmniejszenie i drugie zmniejszenie.
I do końca również przerabiamy półsłupki, również powinniśmy mieć 19 półsłupków. I po tamtej rundzie mamy 40 półsłupków, natomiast w następnej robimy podobnie, tym razem mamy 17 półsłupków, ja sobie tutaj już przerobiłam 17 i w kolejnych mamy 3 rzędy skracające, znaczy 3 oczka skracające, czyli pierwsze to są pierwsze 2 oczka, raz, robimy po prostu 3 skrócenia, 2 i 3. To będzie dokładnie taka część tutaj. Ona się właśnie będzie tak rozgraniczać na to dolne piórko. Cały czas będziemy sobie po prostu tutaj skracać. I jak po zrobieniu tych 3 skróceń do końca pozostało nam zrobienie też 17 półsłupków. I po zrobieniu tego rzędu mamy 37 półsłupków. Następny rząd będzie bardzo podobny. Tym razem robimy 14 półsłupków. Ja już mam tutaj zrobione 14. I robimy 4 zmniejszenia. Czyli tym razem potrzebujemy 8 takich półsłupków. Każdy po 2, to jest pierwsze zmniejszenie, drugie zmniejszenie, tu trzeba sobie troszeczkę ściślej robić, trzecie i czwarte i na końcu tutaj mamy 15 półsłupków. Zaczynaliśmy od 14, ale tutaj mamy na końcu 15 i robimy sobie do końca. I po tej rundzie powinniśmy mieć 33. Robiłam sobie już do końca tą rundę. Następna runda jest troszeczkę inna. Tym razem robimy sobie 9 półsłupków, czyli mamy 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i zmniejszenie. I tutaj powtarzamy to jeszcze 2 razy i w sumie takich sekwencji mamy 3, czyli przerabiamy. I powinniśmy mieć 30 półsłupków. Następnie przerabiamy sobie na początku od razu tutaj zmniejszenia, czyli robimy zmniejszenie. Później robimy sobie 12 półsłupków, czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i po tym 12 robimy kolejne 2 zmniejszenia, czyli znowu bierzemy sobie 2 tutaj oczka, raz i 2 i robimy sobie 2 zmniejszenia i na końcu mamy również do przerobienia 12. Po przerobieniu już tych 12 półsłupków zaczynamy kolejny rząd i również zaczynamy sobie podobnie, czyli od zmniejszenia, raz i 2, czyli robimy z 2 1. Następnie przerabiamy 10 półsłupków, czyli mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kolejne 2 to są zmniejszenia, czyli 2 razy zmniejszenia, raz i 2. I znowu mamy teraz do przerobienia, tym razem na końcu będzie 11 półsłupków, czyli do końca zostaje 11. Raz, 2, 3 i mamy 24 półsłupki. W kolejnym okrążeniu robimy 10 półsłupków, 2 razy zmniejszenie i 10 półsłupków, czyli 10, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Robimy sobie 2 razy zmniejszenie, czyli pierwsze zmniejszenie, raz, 2, drugie zmniejszenie i na końcu również przerabiamy 10 półsłupków. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. I na końcu tego rzędu powinniśmy mieć już 22 półsłupki. W następnym rzędzie robimy 2 razy powiększenie, czyli w 2 kolejnych półsłupkach zwiększamy, czyli wbijamy się tu, raz, 2 i w kolejnym również zwiększenie, raz, 2 i kolejnym mamy 8 półsłupków, czyli robimy 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i robimy 2 zmniejszenia, czyli
bierzemy sobie 2 oczka, to jest pierwsze zmniejszenie i drugie zmniejszenie. I do końca powinno nam zostać 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I mamy 22 półsłupki. Słuchajcie, następny rząd to jest dosłownie powtórzenie jeszcze raz tego samego rządu, czyli jeszcze raz robimy 8 półsłupków. Nie, na początku robimy 2 razy zwiększenie, czyli raz, 2 i znowu raz i 2. Znowu robimy 8 półsłupków, czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Znowu robimy zwężenie 2 razy, raz, 2 i na końcu zostaje nam 8 półsłupków. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. I dalej mamy 22 półsłupki. Następny rząd to jest rząd, w którym robimy przez 4 półsłupki zwiększenia, czyli 4 razy zwiększenie. Czyli raz, 2, raz, 2, raz, 2, raz i 2. Czyli w 4 zrobiliśmy sobie zwiększenie. Następnie przerabiamy sobie 7 półsłupków. Mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 razy zmniejszenie. Raz i 2. I pozostaje nam na końcu zrobić 7 półsłupków. I mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. I mamy teraz 24 półsłupki i robimy kolejną rundę. W kolejnej rundzie robimy na początku 14 półsłupków, czyli raz, 2, 3, 14. Następnie robimy 3 zmniejszenia, czyli w kolejnych 6 będzie na zmniejszenie. Pierwsze zmniejszenie, raz, 2, drugie zmniejszenie i trzecie zmniejszenie. I pozostają nam tutaj 4 półsłupki. Przerabiamy. Raz, 2, 3 i 4. Teraz słuchajcie, możecie sobie też wypchać troszeczkę to skrzydełko. To zależy od tego, czy chcecie mieć wypchane, czy nie. Ja w jednej gąsce mam mniejszą przerobioną. Nie mam wypchane, natomiast w tą sobie troszeczkę wkładam tego puchu, dosłownie niedużo, tak po prostu, żeby się ułożyło, więc można sobie już teraz wypchać. I po wypchaniu sobie już pucham, robimy sobie kolejną sekwencję. Teraz będzie 5 półsłupków i zmniejszenie. I taką sekwencję mamy 3 razy, czyli mamy raz, 2, 3, 4, 5 i zmniejszenie. I to powtarzamy jeszcze 2 razy. Mamy teraz 18 półsłupków i robimy kolejną rundę zmniejszającą, tym razem 1 półsłupek i zmniejszenie. I tak robimy 6 razy. 1 i zmniejszenie. I tak 6 razy będziemy mieć 12 półsłupków. I mamy 12 półsłupków i w tej rundzie robimy już tylko zmniejszenia, czyli za każdym razem, w każdym tutaj po 2 zmniejszenie. I takich zmniejszeń oczywiście też będzie 6. Czyli za każdym razem się tutaj wbijam i sobie zmniejszam. I tu w zasadzie mamy już tylko 6 oczek, więc można sobie dosłownie przerobić tak jak ja sobie tutaj przerabiałam, że przeciągam sobie już tutaj tą włóczkę i tak jak pokazywałam Wam na główce, po prostu przeciągam raz z góry, raz z dołu, zahaczając się tylko o taką przednią pętelkę i dzięki temu ona mi tutaj się, ta robótka ładnie ściągnie, to skrzydełko. I tak w zasadzie wygląda skrzydełko, ono już jest gotowe, trzeba sobie po prostu tutaj zamknąć, zabezpieczyć, żeby się tutaj nic nie otworzyło, zaciągnąć i pochować. I to jest skrzydełko. Ja mam już takie 2 skrzydełka, oczywiście trzeba mieć 2. I tak jak Wam pokazywałam, skrzydełko montujemy w ten sposób, że ta linia jest na dole, a dół
a to jest jak gdyby tył, to uwypuklenie. W ten sposób można sobie to przykleić bądź przyszyć, jak wolicie. Więc pokażę Wam jeszcze ten kapelusik. I tu mam przygotowaną już tą górę kapelusika, o której Wam mówiłam. To wszystko zależy tak naprawdę od tego, jaką macie włóczkę, ile potrzebujecie oczek, ale można skończyć tak jak tutaj pokazywałam, albo na zwiększeniu 3 zwiększenia, znaczy 3 półsłupki i zwiększenie i wtedy mamy 30 oczek i rząd cały, albo jeszcze rozszerzyć 4 półsłupki i zwiększenia i wtedy będzie 36. Musicie po prostu zmierzyć na swoją gąskę. Następnie, kiedy już macie właśnie to przerobione, będziemy się wbijać tutaj w tylną pętelkę i tu w każdej tej pętelce ja będę robiła po 2 oczka. Czyli tak naprawdę dookoła będzie tutaj dosyć sporo oczek. Ja chcę, żeby ten kapelusik po prostu był taki falowany, więc w każdym oczku w tylnej pętelce przerabiam sobie po 2. Już przerobiłam sobie podwójnie dookoła. Następnie będziemy przerabiać wszystkie te półsłupki jeszcze raz, wbijając się już w całe oczko dookoła. I to w zasadzie będzie cały kapelusik, to znaczy to zależy od Was, jaki chcecie, żeby on był, czy może mieć tak naprawdę jeszcze dłuższe tutaj tą część, może być krótsze. Ja natomiast jeszcze przymierzę, ale teraz przerabiam sobie dookoła tutaj wszystko. I ja jednak przerobiłam sobie jeszcze jeden rządek, czyli mam jeden zwiększający i 2 zwykłe. I na końcu możemy sobie oczywiście odciąć już włóczkę i przerobić sobie kilka oczek ścisłych, żeby po prostu wyrównać sobie ten poziom. I ostatnie oczko sobie mocno tutaj zacisnąć, a tą włóczkę sobie po prostu przeciągnąć i schować kapelusik. Ok, i kapelusik u mnie gotowy. Tak naprawdę ja tutaj mam taki czubek, przez to, że miałam troszeczkę właśnie taką sztywniejszą włóczkę. Ten kapelusik można sobie po prostu przykleić, żeby nie spadał. Nawet można sobie jeszcze troszeczkę puchu moja gęś będzie miała jeszcze taką kokardkę. I ja postanowiłam, że po prostu zrobię ją z tej samej włóczki co kapelusik. Więc będę po prostu nabierała sobie zwykłe oczko łańcuszka. Dokładnie tak naprawdę 4, 5, 6, zależy od tego, jaka będzie długość tej kokardki. Można sobie po prostu przymierzyć na szyjkę i zobaczyć. Mam tu 12, 13, 14, 15. Żeby też nie była za duża, zrobię może 16. Tak naprawdę to się jeszcze może skurczyć, ale też nie ma co robić za duży. I po prostu będę sobie przerabiała same półsłupki w tym łańcuszku, czyli w drugim oczku od łańcuszka się wbijam i przerabiam sobie półsłupkami. Tutaj akurat się wbijam na początku łańcuszka w tylną pętelkę, żeby po prostu z przodu mieć ładny łańcuszek. Czyli tutaj sobie zahaczam o tą pętelkę z tyłu. Tu mamy przód łańcuszka, a tu mamy tył. I tą muchę przerobię sobie właśnie w taki kwadracik i później ją ściągnę włóczką na środeczku. Tylko chcę Wam jeszcze pokazać właśnie, jak będę tutaj robiła w drugim rzędzie. Przerobię sobie to do końca. I tu mam jeszcze ostatnie oczko. Czyli tak naprawdę musicie nabrać tyle oczek, żeby Wam pasowało do Waszej szyjki. I odwracam sobie robótkę i będę się wbijała tutaj tym razem w tylną pętelkę cały czas, przerabiając oczka, wszystkie te, które tutaj mam. Czyli robię sobie półsłupki wbijane w tylną pętelkę, tylko na końcu wbiję się w całą. Jestem tutaj na końcu, pokazuję Wam po prostu, że zabieram sobie całe oczko, znowu robię oczko do góry, odwracam robótkę i przerabiam sobie tak cały czas dotąd tak naprawdę dokąd chcecie, żeby ta kokardka czy ta mucha ładnie po prostu zwijała. Ja już sobie przerobię do końca i pokażę Wam, jak to u mnie wyszło. I tak wygląda u mnie już gotowa gąska. Kokardka po prostu ze zwykłego kwadracika, w środku przeciągnięta. U mnie jest ona przyklejona na kleju na gorąco. Wy oczywiście możecie wszywać, ja strasznie nie lubię tego wszywania. Kapelusik też oczywiście podklejony. I ja jeszcze tutaj dorobiłam sobie takie paseczki do tych ogrodniczek, również przyklejając guziczki.
i z tyłu łącząc tutaj w środeczku. Takie paseczki do ogrodniczek możecie dokładnie tak samo zrobić, jak robiliście sobie na początku właśnie tą, pokazywałam z tych półsłupków tą kokardę, tylko po prostu zrobiłam sobie 2 rzędy i ten rząd, który tutaj widzicie z takim uwypukleniem, jest po prostu dla mnie przodem. I w zasadzie gąska gotowa. Ja Wam bardzo dziękuję, że oglądacie mój filmik, że Wam się może spodoba gąska i mam nadzieję, że zostawicie komentarz, kto sobie taką gąskę zrobi. Także bardzo Wam dziękuję za oglądanie mojego filmu. Do zobaczenia.